Cześć, tu Jarek z Szalonych Walizek. Dziś pokażemy Wam unikatowe miejsce Albanii, jakim jest Berat, jedno z 2 albańskich miast wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A na kolację w Berat przyszliśmy do restauracji Antigoni. Kinga i Albi z Kaki Tours, z którymi podróżowaliśmy po Albanii, zabrali nas właśnie do Antigoni, bo jest to ich ulubiona knajpka z tradycyjną albańską kuchnią. Nasza już też. Polecamy tu szczególnie faszerowane bakłażany i papryki, sałaty z serem typu feta, a poza tym to dobre miejsce z widokiem na nocny Berat. Zobaczcie, w jakim pięknym hotelu mieszkamy, klimatycznym, z kamienia, drewno, no po prostu tak po albańsku. Klimatyczny hotel Koroni znajduje się w równie klimatycznej i piękniejącej dzielnicy Gorica, oddzielonej rzeką Osumi od najsłynniejszej części Beratu zwanej Mangalem. Mimo że słońce wzeszło, to kryje się za górą i jest jeszcze za wcześnie, by pokazać to, co ładne w całej krasie. Bardzo wczesny dzień dobry w Beracie. Wybrałem się na wschód słońca. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało tutaj między górami, ale wschód słońca nie jest zgodnie z tym, co pokazują wszelkie aplikacje, czyli pod koniec września o godzinie 6:50. On będzie za godzinę, dlatego że są góry. Zanim to słońce przedrze się zza gór i oświetli pięknie miasto, będę miał czas na kawę. O poranku przy bardzo dobrej kawie jest czas, żeby porozmawiać o kawie w Albanii, która dla Albańczyków jest niezwykle ważna. Przy kawie załatwia się tutaj wszystkie ważne rzeczy w ich życiu. I co ciekawe, też się dowiedzieliśmy, że w Albanii jest największa liczba kawiarni w przeliczeniu na jednego mieszkańca na świecie. Jedna kawiarnia przypada na 125 mieszkańców, nie ma nigdzie takiej liczby i ta kawa jest tylko dobra lub bardzo dobra. Nie trafialiśmy tutaj nigdzie na złą kawę. Gdy zamawiacie w Albanii kawę i powiecie café, to otrzymacie presso lub możecie powiedzieć ekspres. Jeżeli chcecie americano lub jakąś inną kawę z mlekiem, cappuccino, no to trzeba to wyraźnie zaznaczyć. Taka kawa espresso kosztuje w knajpkach, takich maleńkich barach, kosztuje około 1 euro. Wszędzie są bardzo dobre ekspresy ciśnieniowe. W restauracjach, gdzie jest serwis, kawa kosztuje 2–2,5 euro. Pierwsze promienie słońca zaczynają rozpędzać opadające mgły i ukazywać to, z czego Berat słynie, czyli pięknie zachowaną architekturę osmańską z XVIII i XIX wieku. W oczy rzuca się jedna z wizytówek Beratu, czyli kamienny most Gorica, który powstał w 1780 roku, ma 130 metrów długości i łączy 2 słynne dzielnice. O tej porze zaczynamy przypominać sobie drugie powszechnie znane określenie, jakim nazywa się Berat, czyli miasto 1000 okien. Pod wzgórzem, na którym dumnie góruje twierdza, około XV–XVI wieku zaczęto budować domy. Dziś wydają się przyklejone do zbocza i wyglądają niezwykle malowniczo. Jak bardzo, przekonujemy się, gdy ruszamy na spacer wąskimi uliczkami do najwyżej położonych kamienic. To jest taki fajny mozaik zrobiony za czasów komuny, bo wszędzie, gdzie jest taka gwiazda czerwona, to jest gwiazda komunistyczna i takie ich symbolem są oczywiście młotek, czyli praca,
wspólnota. I tutaj widzę, że jest też książka. Może chodzi o to, że komunizm to wiedza. Będąc w dzielnicy Mangalem, warto zobaczyć widoczną na zboczu pod twierdzą cerkiew świętego Michała Archanioła. Powstała w XIV wieku i znajduje się na liście religijnych zabytków kulturowych Albanii. Pierwotnie była wewnątrz twierdzy, a gdy już obejrzeliśmy wszystkie zakamarki tej niezwykle klimatycznej części miasta, wróciliśmy na Gorice, do miejsca, skąd zaczęliśmy nasz spacer. Ta Gorica jest jeden z 2 dzielnic, które znajdują się na liście dziedzictwa UNESCO 2008 roku w Beracie. Ładnie pochowane dzielnice, domy są kaskadami, jedna na drugą i również obok siebie. Każdy domów ma po 6, 8, 12 okien, dlatego miasto również ma tą drugą nazwę jako miasto 1000 okien lub okno nad oknami po albecku. My jesteśmy na Gorice i naprzeciwko jest dzielnica Mangalem. Ta dzielnica, jak tutaj idziemy, ona jest taka poklejona, bo trochę jest domów odbudowanych, takich już widać domy w lepszym są stare, stanie. tak, domy są z różnych wieków, XX, XIX, XVIII, XVII, nawet są obiekty religijne, które pochodzą z XIII-XIV wieku i wielu z tych domów prywatnych jest już remontowane, zmienione na gospody, gdzie można wynająć pokoje, ładnie remontowane, zachowując swój styl. Bardzo ładnie. Oczywiście, bo oni nie mogą tutaj zmienić styl, ponieważ dzielnica Gorica i Mangalem są na liście dziedzictwa UNESCO, więc wszystko musi być zgodnie z zasadami UNESCO. Ja tylko powiem, że jedzenie w naszych ulubionych restauracjach też jest w cenie, czyli zabieramy Was w nasze ulubione miejsca, nie jemy w hotelach. A tak wygląda Gorica z poziomu twierdzy górującej nad Beratem. Też robi wrażenie. Gdy będziecie już na górze, przejdźcie na drugą stronę twierdzy, gdzie znajduje się cerkiew Świętej Trójcy, a obok niej rozciąga się piękna panorama na dolinę rzeki Osumy. Pierwsze ślady twierdzy w Beracie pochodzą z IV wieku przed naszą erą. W obecnej większość zabudowań jest z XIII wieku. Twierdza ma kształt wydłużonego trójkąta i znajduje się tu 11 kościołów bizantyjskich i osmańskich meczetów. Wszystkie niestety są zamknięte. Można tu dotrzeć z dzielnicy Mangalem lub drogą od strony Durres. Kinga z Albim zabrali nas do domu Gladioli, jednego z unikatowych domów muzeów, jakie znajdują się wewnątrz twierdzy. Parter pochodzi z 1800 roku, pierwsze piętro z 1851. Care de pe talema podbije telefony. Letter to child. Lite child, kam du dit stort smän. Jesteśmy częstowani winem i sujuk, rodzajem deseru przygotowanego na bazie skrobi i orzechów. Był pyszny. Mama Gladioli pokazuje nam rodzinne pamiątki, oglądamy oryginalne zdobienia, wyposażenie, odświętne stroje i książki. Nad drzwiami wejściowymi dostrzegamy rogi, które były stosowane w Albanii do odpędzania złych mocy. Wychodząc z domu Gladioli, przejdźcie się w lewo wzdłuż twierdzy. Zobaczycie masyw Tomori z najwyższym szczytem Partizan, który wygląda pięknie.
a w dole rozciąga się widok na miasto Berat. Zwróćcie uwagę na katedrę świętego Demetriusza i meczet ołowiany, które znajdują się przy jednym placu naprzeciwko siebie i symbolizują otwartość i wolność religijną, jaka panuje w Albanii. Kolejne miejsce na naszym szlaku w Albanii, winnica o wdzięcznej nazwie Pupa, położona blisko Beratu. Albańskie wina w ogóle są bardzo ciekawe, my ich kompletnie nie znaliśmy, prawie nie ma ich w Polsce. Prawie, bo oczywiście w sklepach specjalistycznych znajdziecie głównie wina czerwone, pełne tanin, bardzo ciekawe w nosie i na języku, nam się podobają. Jeżeli będziecie mieli okazję, polecamy spróbować. W środku znajduje się sala degustacyjna i restauracja w jednym. Zamówiliśmy totalnie nieznany nam szczep, białe wino Puls, które okazało się ciekawe i dobre, a do tego albańskie przystawki, sery białe i żółte, byrek, sałaty i wszystko było naprawdę świetne. No i te frytki z prawdziwych ziemniaków, to jak wisienka na torcie. Spróbujcie, były pyszne. Z Beratu przemieszczamy się do Durrës, dosłownie na chwilę, żeby złapać klimat miasta i wiedzieć, czego spodziewać się, gdy wrócimy tu kolejny raz. Ale przede wszystkim, by pojeździć z Kingą i Albim terenowym samochodem o zachodzie słońca po odludnych i malowniczych drogach nad Morzem Adriatyckim i by takimi widokami pożegnać się z Wami i pozostawić jak najlepsze wspomnienia z tej części Albanii. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, oczywiście suba i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale.